Czy wiesz, że Twoje pieniądze gromadzone na koncie oszczędnościowym regularnie tracą na wartości? I co zrobić, aby je mnożyć? O tym w dzisiejszej Biznes Money. Zapraszam. A więc jeżeli już posiadasz oszczędności, doszedłeś do poziomu i nawyków, odpowiednich nawyków, które pomagają Ci w oszczędzaniu i posiadasz oszczędności na Twoim koncie oszczędnościowym, to chcę Ci tylko powiedzieć, że te pieniądze regularnie tracą na wartości. Jest ich po prostu coraz mniej. Natomiast jeżeli jeszcze nie zacząłeś odkładać pieniędzy, nie masz wypracowanych odpowiednich nawyków, to pewnie to jest pierwszy krok, aby wypracować odpowiednie nawyki i oszczędzać pieniądze. I pewnie w obydwu przypadkach dzisiaj możesz wyciągnąć trochę wniosków, może wdrożyć odpowiednie zasady w swoim życiu. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was przydatny. Dlaczego mówię o tym, że Twoje pieniądze, które znajdują się na koncie oszczędnościowym, które powinno być dobrze oprocentowane, regularnie tracą na wartości i spotyka się wiele osób, pewnie jest wiele takich osób w Twojej rodzinie lub może wśród znajomych, możliwe nawet, że Ty byłeś taką albo jesteś taką osobą, która może wróciła jakiś czas temu, kilkanaście lat temu z zagranicy, oszczędziła trochę pieniędzy, wsadziła te pieniądze na konto oszczędnościowe, z myślą, że będzie już po prostu żyła z oprocentowania, z tych oszczędności przez długi okres czasu. No, okazuje się, że za jakąś kwotę, za tą samą kwotę, za którą można kupić wiele więcej w tamtych czasach, teraz można kupić o wiele mniej, ponieważ wartość pieniądza maleje, regularnie maleje. Pieniędzy jest coraz więcej dodrukowywane i wartość pieniędzy maleje. Te same $100 20 lat temu było dużo więcej warte niż te $100 w dzisiejszych czasach. Pamiętam, kiedy za $100 wujek czy tam ktoś z rodziny, kiedy wrócił z zagranicy, był w stanie zrobić remont całego domu lub całej jakiejś kondygnacji, kilku pomieszczeń. Teraz za $100 no to nie jesteśmy w stanie za wiele zrobić, więc to było te same $100. Więc wartość pieniądza regularnie maleje. Więc teraz co zrobić, żeby temu zapobiec i faktycznie kiedy się trzyma pieniądze na koncie oszczędnościowym, one za dużo nam nie dają, nie generują. I tylko Wam pokażę przykład tutaj z jednej strony internetowej. Na tą chwilę macie ranking kont oszczędnościowych i faktycznie na samej górze macie konta, które wyglądają, że są bardziej oprocentowane. 2% to jest 2% w skali roku przy kwocie powiedzmy do 10 tysięcy złotych, nie zagłębiając się w szczegóły i wszystkie kryteria i możliwe, że dodatkowe koszty obsługi tego konta, no to wygląda to nie za rewelacyjnie, natomiast to jest najlepsze z tych wszystkich kont i tylko w kwocie do 10 tysięcy. Można tylko wpłacić na to konto 10 tysięcy złotych i to będzie, te 10 tysięcy tylko będzie oprocentowane na takim poziomie. Natomiast idąc w dół, im kwota oszczędności rośnie, zobaczcie, tutaj macie do 100 tysięcy 0,6 w skali roku. Uwaga, w skali roku od 50 tysięcy w górę 0,5% w skali roku, 0,5%. Tutaj macie powiedzmy bez limitu 0,3%. 0,3% w skali roku, idąc niżej te procenty spadają. Nawet mamy tutaj jakieś konto oszczędnościowe, na którym oprocentowanie jest 0,05%. Więc no są to bardzo małe procenty, więc to nie są kwoty, które jesteś w stanie użyć, żeby faktycznie podnieść swój standard życia, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek korzyść z tych pieniędzy. Raz, że one muszą być zamrożone na tym koncie, no oczywiście oprocentowanie z tej kwoty, którą posiadasz na tym koncie, na samo oprocentowanie jest bardzo małe, więc na moim przykładzie chcę Wam też powiedzieć, że kiedy ktoś pyta mnie, jakiego konta oszczędnościowego używam, czy patrzę na oprocentowanie, to odpowiedzią jest nigdy nie patrzyłem. Nigdy, nawet kiedy byłem pracownikiem i pracowałem na etacie, kiedy zaczynałem biznes, nigdy nie patrzyłem na konto, które jest dobrze oprocentowane. Nie zależało mi na oprocentowaniu na koncie, bardziej mi zależało na tym, jak łatwo jest się do tego konta zalogować, jak łatwo jest zrobić przelew,
jaką ma bankowość elektroniczną, czy jestem w stanie obsłużyć to konto łatwo na telefonie, ponieważ wiedziałem, że pieniądze, które gromadzę na koncie, będą użyte za niedługo na jakiś tam dany cel i te użycie tych pieniędzy dopiero pomoże mi zarabiać więcej. Nigdy nie koncentrowałem się na tym, żeby wpłacać pieniądze i patrzeć, jak one rosną na podstawie oprocentowania. Mimo tego, że oprocentowanie jakiś czas temu było wyższe niż teraz, dalej były to po prostu marne kwoty i nie zwracałem na to uwagi. Wiedziałem, że celem jest, żeby oszczędzać po to, żeby je użyć i pomnożyć. I tak naprawdę, jak widzicie, przy oprocentowaniu 0,5% w skali roku przy 100 tysiącach złotych jest to 500 zł. W skali roku przy 100 tysiącach złotych, czyli 100 tysięcy złotych leży mi na koncie oszczędnościowym przy oprocentowaniu 0,5% w skali roku. No, takie realne oprocentowanie na podstawie tutaj tych porównań. 500 zł w skali roku wygeneruje mi to 100 tysięcy złotych. Ja tak naprawdę tych 100 tysięcy złotych nie powinien użyć, bo to jest oprocentowanie tych 100 tysięcy złotych. Teraz wyobraźcie sobie, jeżeli gromadziłbym pieniądze po to, żeby je użyć, więc chcę Wam tutaj też powiedzieć o kilku zasadach. Czyli co można zrobić, żeby te pieniądze w końcu pomnożyć, bo tutaj do tego zmierzam. Więc nie gromadź pieniędzy, pierwsza zasada, nie gromadź pieniędzy na koncie oszczędnościowym po to, żeby żyć z oprocentowania albo po to, żeby obserwować, jak te pieniądze rosną na podstawie oprocentowania. To się nigdy nie stanie. Więc to nie powinno być Twoim celem. Wejdź w nawyk oszczędzania, regularnego oszczędzania, comiesięcznego oszczędzania, po to, żeby użyć te pieniądze, po to, żeby użyć tych pieniędzy, aby je pomnożyć. Tutaj mam taką rozpisaną nawet moją zasadę, czyli gromadzić, aby, możecie to zapisać, gromadź, aby użyć po to, żeby mnożyć. Gromadź, aby użyć po to, żeby mnożyć. Tak? Po to gromadzisz te pieniądze. Możesz nazwać swoje konto oszczędnościowe jakieś tam konto inwestycyjne, możliwe nawet, że możesz je nazwać konto skierowane pod jakiś tam cel, nie wiem, zakup nieruchomości, otwarcie biznesu, kupno odpowiednich narzędzi do Twojego biznesu, co pomoże Ci więcej zarabiać. Czyli używasz tych pieniędzy na koncie oszczędnościowym na konkretny cel, który pomoże Ci pomnożyć te pieniądze. I druga zasada, o której chcę powiedzieć, to używasz tych pieniędzy po to, żeby się rozwijać, żeby być lepszy w tym, co chcesz robić długofalowo. Czyli część tych pieniędzy oszczędzonych, nie wszystkie, ale część, to jest pewnie taka jedna, pierwsza zasada, o której ja mówię. Jeżeli ktoś pyta mnie, w co zainwestować pierwsze pieniądze, małą kwotę, to zawsze mówię w siebie. Zainwestuj w swój rozwój, po to, żeby podnieść Twoje myślenie finansowe, bym powiedział, inteligencję finansową, po to, żeby się doszkalać, żeby wiedzieć, jak działają pieniądze, wypracować sobie odpowiednie nawyki, żeby się doszkalać w tym, co chcesz długofalowo robić. Jeżeli już znalazłeś to coś, bo może chcesz stworzyć biznes swojej pasji, może chcesz rozwijać swoją karierę, następnie stworzyć biznes, to chcesz użyć tych pieniędzy, żeby się po prostu rozwijać w tym kierunku. Część tych pieniędzy. Więc pierwsze co, to chce się rozwijać, drugie użyć, gromadzisz, żeby użyć, aby pomnożyć. I to jest cel tych pieniędzy. Teraz wracając do naszych kont oszczędnościowych, to pomijając to, że oprocentowanie jest bardzo niskie. Średnio można powiedzieć, że to jest poniżej procenta, przy kwotach jakieś 100 tysięcy złotych to jest pewnie poniżej 0,5%. Uśredniając to powiedziałem 0,5%, więc jeżeli masz 100 tysięcy złotych zgromadzone, włożysz na konto i patrzysz na oprocentowanie, 500 złotych rocznie. Od tego musisz odjąć podatek. Podatek od zysków kapitałowych 19%, czyli 500 zł w skali roku minus 19%. Tak naprawdę, jeżeli oprocentowanie jest naliczane co miesiąc, podatek też jest odliczany co miesiąc, więc masz pomniejszony ten Twój tak naprawdę zysk z oprocentowania jest pomniejszony o podatek. Zawsze. I teraz niewielki, więc zostaje Ci tak naprawdę jeszcze mniejsza kwota. Natomiast inflacja, zeszłoroczna inflacja to 3,4%. 3,4%, więc Twoje 100 tysięcy złotych, i to jest tak naprawdę coś, co jest udokumentowane, oczywiście jest dostępne, udostępnione przez GUS.
Natomiast Twoje 100 tysięcy złotych, które miałeś rok temu, rok później jest warte od razu 3,4% mniej, ponieważ jesteś w stanie kupić za te 100 tysięcy złotych dużo mniej, czyli 3,4%. Natomiast taka realna inflacja pewnie jest dużo wyższa, ponieważ widzimy jak, i tu mówimy średniej inflacji, która jest oficjalna i formalna, natomiast widzimy też jak ceny idą w górę różnych, czy to są produkty, czy to są usługi, tym bardziej kiedy mamy kryzys, jest trudniej możliwe o transport różnych produktów, nawet i z różnych krajów. Jest to ograniczone, utrudnione, więc ceny automatycznie rosną. Cena stali, cena różnych też usług firm, które tych usług wykonują mniej. No, jeżeli firma wykonuje mniej usług, a musi się dalej utrzymać przy podobnych kosztach, no te ceny muszą automatycznie wzrosnąć. Więc ceny wzrastają, więc te same 100 tysięcy złotych, które miałeś na koncie rok, 2, 3 lata temu, one z roku na rok mają mniejszą wartość, jesteś w stanie kupić za nie mniej. Więc trzymanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym spowoduje to, że tak naprawdę ich będziesz miał coraz mniej. Więc dwie zasady, które ja polecam i wskazówki, które ja tutaj chciałbym Wam dać, to jest pierwsze, inwestowanie pieniędzy, które gromadzisz. Pierwsza tak naprawdę to jest oprócz tych dwóch, to jest ta, o której mówię za każdym razem, czyli naucz się oszczędzać pieniędzy, wejdź w odpowiedni nawyk, ustal sobie budżet, szczegółowo go monitoruj. Jeżeli chcesz skorzystać z dokumentu budżetu rodzinnego, który stworzyłem, możesz go znaleźć na mojej stronie internetowej, tu Wam go pokażę, zobaczcie, na mojej stronie internetowej budżet rodzinny, wchodzicie w budżet rodzinny, pobieracie budżet, wystarczy kliknąć, prowadzić swojego maila, otrzymacie arkusz. Co prawda on jest w PDF-ie, ale jeżeli ktoś chciałby otrzymać go w Excelu, to napiszcie w komentarzu tutaj poniżej tego materiału, wyślę go Wam również w Excelu. I otrzymacie taki budżet rodzinny przygotowany i może on być użyty, mimo tego, że nazywa się rodzinny, może być to użyte również u osoby indywidualnej, czyli po prostu dla samego siebie. Więc dokument budżetu rodzinnego, aby monitorować swoje wydatki, swoje koszty i upewnić się, że jesteś w stanie wtedy oszczędzać, wiesz na co wydajesz, wiesz ile zarabiasz i ile możesz oszczędzić. To jest ten mechanizm, ten nawyk tego, który musisz sobie wypracować. I teraz inwestuj przede wszystkim na samym początku w swój rozwój, w budowanie swojej kariery, budowanie kompetencji, szkolenia, ogólnie szkolenia sprzedażowe, obsługa klienta, w zależności w czym działasz. Oczywiście to jest też zależne od branży. Jeżeli jest to branża, która wymaga jakichś konkretnych kwalifikacji, możesz je zdobywać regularnie, coraz więcej kwalifikacji, to będziesz inwestował w tym kierunku. Jeżeli chcesz też się rozwijać ogólnie, budować swoje ogólne kompetencje, to również ten kierunek Cię interesuje. Natomiast druga zasada to gromadź, aby użyć po to, żeby mnożyć. I tyle na dzisiaj odnośnie pieniędzy. Mam nadzieję, moi drodzy, że materiał jest pomocny, wartościowy i jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu, udostępnijcie materiał, może komuś też się przyda, będzie pomocny. Każdy materiał o pieniądzach ma dosyć dużą popularność. Jeżeli jeszcze nie udało Ci się subskrybować kanału, to kliknij na subskrybuj, aby subskrybować. Dzwoneczek, klikając na dzwoneczek będziesz otrzymał regularne powiadomienia o nowych materiałach, a nowe materiały, nowe wideo już co tydzień na kanale Biznesmania. Pozdrawiam i do następnego.